Jednoczą się Europejczycy. Jesteśmy cały czas w temacie numer 1 od w sumie ponad roku. Ten temat to gigantyczna operacja, zrealizowana praktycznie już od tych kilkunastu miesięcy do tego dnia, do dzisiaj, pokazująca, że plan tej operacji niestety jest jeszcze bardziej dalekosiężny. Każdy naród, każdy kraj, każda społeczność próbuje w tych warunkach walczyć o wolność. Już od pewnego czasu widzimy, że w niektórych krajach protesty, różnego typu działania niezależne są po prostu bardzo znaczące, bardzo mocne. Jednym z takich krajów jest Wielka Brytania. Mieliśmy już dwie korespondencje, w tym jednym z liderów, właśnie liderem tego całego właśnie londyńskiego protestu jest to MIG. Ograniczamy się do jakby takiego małego imienia, pseudonimu, z którym po raz drugi się łączymy i będziemy tutaj rozmawiać o 24 kwietnia, to już przecież za kilka dni, bo to wypada sobota, będzie wielki protest w Londynie. I dzisiaj też po raz pierwszy naszym gościem będzie Jacek Trynkiewicz, założyciel radia KIX w Londynie, KIX FM. Dzisiaj mieliśmy z kolei my u niego taką, powiedzmy, przyjemność bycia gościem w jego radiu. I jeszcze najważniejsze tak naprawdę, bo w tamtym razem powinienem podziękować za wspaniałe tłumaczenie Eweliny, która jest razem z nami, która będzie tłumaczyła. Jest jeszcze Iwon, która akurat nam pomogła to wszystko razem spiąć w całość, więc też Iwonce dziękuję. Witajcie serdecznie. Zacznijmy od naszego gościa, od Mika, ponieważ no, te protesty w Londynie to też wielka nadzieja dla pozostałych krajów w Europie, bo wszyscy patrzymy wzajemnie na siebie, kto więcej, kto mądrzej potrafi postawić się tej potężnej opresji. Jaka jest sytuacja w Anglii na ten moment? Pytanie do Mika i dziękujemy, że znalazłeś czas. Witam wszystkich. Hi Mick, it's great to have you again with us tonight. Please could you tell us what is the current situation in England when it comes to, you know, the pandemic, the restrictions and everything? Currently we are coming out of a phased lockdown, so at the moment they've given us permission to meet up to 6 people outside. Pubs and restaurants are open, but only for outside. You're not allowed to go in, you're allowed to sit outside with the distancing rule. The next stage after this, I believe they will allow people inside. Then the stage after that is coming out of full lockdown in June, but none of us really believe that that's going to happen. Więc tak jak Mick powiedział, w tej chwili wychodzimy powoli z lockdownu. Ten lockdown, to wychodzenie jest w takich fazach. Ta obecna faza pozwala nam na to, że możemy spotykać się na zewnątrz w grupach 6-osobowych maksimum. Również możemy korzystać z pubów i restauracji, ale jeszcze raz na zewnątrz, czyli można jeść na zewnątrz w ogródkach. Następna faza będzie taka, że to będzie w maju, że będzie można jeść wewnątrz, w pubach i w restauracjach. I również jest tutaj pomysł, że podróże międzynarodowe mają wrócić. I następny etap to jest właśnie czerwiec, kiedy wszystkie te restrykcje mają być zniesione. Jakkolwiek, tak jak tutaj Mick zaznaczył, nie do końca w to wierzę, że tak się rzeczywiście stanie. Mamy do czynienia z takimi dwoma jakby ścieżkami. To, że władze trochę mają poluzować, czy to wpłynie na to, że taki protest jak 24 kwietnia, czy następne, będzie jakby zyskiwał więcej aplauzu i też możliwości i więcej odwagi dla Brytyjczyków, żeby wyjść w stolicy, czy też zluzowanie spowoduje, że ludzie uznają, no było bardzo ciężko, chcieliśmy protestować, ale już jest lżej, odpuśćmy protesty. Mick, how do you think with this current restrictions easing when it comes to protesting and for example the protest now that will happen on 24th April and any protest that would come in near future, what do you think? People would be keen taking part in this protest, or they would think like, okay, the restrictions are already getting eased, so we do not have to be angry that much anymore, so maybe people will not think that much to still take part in this protests. What do you think? I think some people will
think it's okay to lift the restrictions. A lot of people will not believe it and will know we will go, even if we come out, we will go back in. But our main target at the moment is the enforced vaccine passport. So we are being told that we won't be allowed to go into pubs if we don't have the vaccine. We won't be allowed to go on holiday if we don't have the vaccine. So the main focus of the protest at the moment is that. Okej. To, tak jak tutaj Mick mówi, główny cel właściwie tego protestu jest sprzeciwianie się pomysłowi tych paszportów szczepionkowych, czyli tak jak on tutaj wspomniał, że jeśli nie będziemy mieć tego paszportu, to nie możemy podróżować, to na przykład nie możemy pójść do pubu, więc on tutaj stwierdził, że rzeczywiście może niektórzy ludzie cieszą się z tego, że restrykcje są łagodzone, ale też niektórzy ludzie myślą, że no dobrze, są łagodzone, ale w pewnym momencie oni znowu tutaj, prawda, wrócą z tym lockdownem, wrócą z jakimiś tutaj obostrzeniami, więc to jest tak można powiedzieć podzielone, prawda? Natomiast tak jak on tutaj zaznaczył, rzeczywiście protestujemy przeciwko temu pomysłowi paszportów szczepionkowych. To jest właściwie poza już tutaj kwestią lockdownu, prawda? Bo to, czy lockdown jest, czy go nie ma, to pomysł na te paszporty, tak, jest taki, prawda, w brytyjskim government, tak, w brytyjskim rządzie, że po prostu no, to jest ten pomysł, któremu się sprzeciwiamy. Czy znamy jakieś dodatkowe szczegóły, zaraz dopytamy też Jacka, jakieś szczegóły, w jaki sposób odbędą się te protesty w Londynie, czy też nadal obowiązuje pewien rodzaj dyskrecji? Mick, so do we know any more details about the upcoming protest, or it's still a kind of secret and nothing to be revealed yet? Yeah, we can't really reveal too much yet. At the moment, it's central London at 1 p.m. The actual location for it to start at will be revealed at 11 a.m. on Saturday morning. And that's pretty much all we can put out there at the moment because of the police. Yeah. Okay. Tak, więc żadnych szczegółów nie możemy podać na tę chwilę. Szczegóły odnośnie lokalizacji będą podane o godzinie 11 w sobotę. No, w związku z, prawda, tutaj ochroną przeciw policji, powiedzmy w ten sposób. A czy spodziewa się zatrzymania? Słucham? Mick się spodziewa zatrzymania, tak jak ostatnio? Mick, do you think there is any chance that police would interrupt somehow, or are you afraid there could be arrest or you might be arrested? I think they will try and stop at the start, but we're expecting anything from 100,000 to 200,000 people. So once we get together, they won't be able to stop it. I think they will. Fortunately, arrest a couple of people at the start. There is a high likelihood one of them could be me, because they know who I am, they know what I look like, so yeah, I could be arrested. But once the march has started, they won't be able to stop it and they won't be able to do anything about it. They'll just have to walk alongside us and wait for us to go home. Więc kiedy już ten protest się zacznie, policja nie będzie w stanie go zatrzymać i będą musieli po prostu maszerować razem z nami w tym proteście na zasadzie takiej, prawda, zabezpieczającej. Mick mówi, że rzeczywiście on może być tutaj jakby targetem, ponieważ wiedzą, jak wygląda i mówi, że może się spodziewać tego, że rzeczywiście ktoś mógłby go aresztować, natomiast no tak jak już tutaj powiedział, że jak już zaczniemy protest, jak zacznie się marsz, to policja nie jest w stanie zatrzymać go. Liczymy na to, że są rezerwowi liderzy. Tak przy okazji pozwól mi, że zapytamy naszego kolegę, bo pytanie dotyczy też nas Polaków, jak Polonia w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Londynie, jest w stanie wspierać ten protest. Jacek Trynkiewicz, założyciel radia Kix FM w Londynie. Słyszysz nas, Jacku? Tak, słyszę i witam bardzo gorąco
NTV Telewizję, pana Janusza Zagórskiego, panią Ewelinę, która jest tłumaczem, rozumiem, i Tak. Mika, Tak. którego Polonia też poznała, znamy go z YouTube'a w momencie, kiedy wychodził z aresztu, więc ten film krążył po naszym YouTubie, dokładnie wiemy, jak wygląda, ale nic z tym oczywiście nie robimy, my go oczywiście szanujemy i pewna część Polaków trzyma za niego kciuki, a ja myślę, żeby właśnie najlepszy moment to teraz przed nami, czyli ta sobota, żeby mało tego, to jeszcze pogoda będzie dobra. No dobra. Więc Pozwólmy, ty zapraszasz i pozwólmy przetłumaczyć, żeby też Mik wiedział, co powiedziałeś. Dobrze, prosimy Ewelinkę. Yeah, Mick, I just wanted to let you know that we are having also another person from Polish radio in London, and yeah, he was just saying hello to you, and he was also explaining of how the Polish community is also preparing for this protest, for this upcoming protest, and that yeah, weather will be great. Okay, yeah, good, thank you. Yeah, we want as many people there as possible, and at the Polish community there will be fantastic. I believe there's some people from the Czech Republic also going to be there. So yeah, we're going to have a lot of people from all over the world joining us. Yeah. Yeah. I believe we'll have plenty of nationalities. To tak jak właśnie Mick powiedział, że tak, chcę zachęcić ludzi do uczestnictwa w tym proteście i też właśnie wspomniał, że wie o polskiej społeczności i również wspomniał o czeskiej społeczności, tak jak tutaj ja dodałam, jest mnóstwo innych również społeczności, które będą na tym proteście. Tak, ja tutaj jeszcze tak chciałem też dopytać jeszcze takich rzeczy troszkę długofalowych, czy według Ciebie, Mik, społeczeństwo brytyjskie zdaje sobie sprawę, że czeka nas jakieś jeszcze oprócz paszportu szczepionkowego i ewentualnie przedłużenia lockdownu, bo mówi się o 4. fali, że do tego dołączą się jeszcze kwestie finansowe, przede wszystkim upadek wielu biznesów średnich i drobnych i jak to może wyglądać w Wielkiej Brytanii. Mick, how do you think when it's coming for long-term predictions of this pandemic, of the situation? So one thing is the vaccine passports, but there are some voices, and you also mentioned that probably we'll have another lockdown sooner or later this year. And then, of course, this will be very difficult for small businesses, for middle-sized businesses, and we can expect so bankruptcy and some difficult situation like that. So, how do you think the British society is thinking about this, and how is it being prepared? I think that a lot of people in England, we call them, we say they're asleep. And we're awake because we can see what's going on, and there's a lot of people waking up every day, and I do believe they will put us back in lockdown, and I do believe that is when more people wake up, and that will be the day when we do have 1 million people on the streets, and that we will bring an end to this corruption, and we will win this fight. Unfortunately, for some businesses it will be too late, but hopefully we can, as a community, help them rebuild. Okej. Więc tak, tutaj jak Mick powiedział, dużo ludzi się budzi i każdego dnia coraz więcej tych ludzi się budzi. Również to są ludzie, którzy po prostu znajdują się w trudnej sytuacji, jeśli chodzi, prawda, o ich własne biznesy. I też tutaj Mick stwierdził, że jest pewien, że w pewnym momencie będzie taka sytuacja, że będzie nas 1 milion na ulicach i po prostu nie będzie można tego zignorować. I tak jak powiedział, rzeczywiście te niektóre biznesy rzeczywiście zbankrutują, czy nie poradzą sobie, ale jest taka, prawda, jakby gotowość, że razem możemy wszystko odbudować. Tylko oczywiście musimy pozbyć się tej korupcji, która stoi za tym, prawda, za tą sytuacją, w jakiej jesteśmy. Tak, nie będziemy przedłużać, bo wiadomo, że tej pracy jest na mnóstwo przed tą sobotą.
Dzisiaj czwartek, już tak na koniec jeszcze Jacka zapytam. Jacek, co byś powiedział Polakom mieszkającym właśnie w Wielkiej Brytanii w związku z tym, że w sobotę tutaj są planowane i przygotowywane te protesty? Jeszcze chciałbym się odnieść do tematu, który był wcześniej, tak. bo mówiliśmy tutaj o paszportach covidowych. Mówimy tutaj o tym, co może ewentualnie rząd zrobić lub też nie zrobić, co jak wprowadzą te paszporty covidowe, a co jak nie wprowadzą. Najgorsze jest to, że kuchennymi drzwiami wprowadzają prawo paszportu covidowego, bo widzimy potężne firmy jak Wizz, Ryanair, firmy, które nas obsługiwały pięknie. Teraz to one domagają się informacji o szczepieniach. Właściwie to rząd umywa ręce i mówi: proszę państwa, no nic nie mogę na to poradzić, skoro firma tego wymaga, tego chce, to proszę się legitymować takim paszportem. Więc tego jeszcze nie nazywamy jako paszport covidowy, tylko mamy stosowne papiery, które pokazują nam, że już byliśmy szczepieni. Więc w taki sposób nas zmuszają do tego. Może nie robi to w sposób jednoznaczny rząd, ale jak już mówiłem, to wchodzi kuchennymi drzwiami. Kuchennymi drzwiami. Teraz jeszcze Lenka musi przetłumaczyć, proszę. So Mick, we were just discussing about, the idea of COVID passports or vaccine passports. So on one side, yes, we do have the government, which is, having plans and trying to somehow push for this. But on the other side, we also have businesses like, airline companies, which they basically, of course, they end up in very difficult situation because of this pandemic. And now what they require, they basically push for having this kind of certificates, proof that you were vaccinated, because for them, obviously, it means, okay, we can be back to business, we can be back to, flying and having customers and so on. So it's like, for government is just great because they can say, look, it's not like we are just, saying we want to do this. There are all the other companies like, maybe some theaters, maybe some airline companies, they will all be saying like, yes, we need you to prove, your vaccine status, because otherwise we'll have to close again, right? Because we have this quarantine or, pandemic, anything. So it's like, it's like happening something behind the scenes. So it's also something, I saw for myself, and I think you probably agree with us that, it's like one part is the government, but on the other side, we also have businesses which they also say, yes, we need to have this kind of, solution. What do you think? Totally agree. It's the bigger businesses because they are just as corrupt as the government. So they will push for this. We have got to concentrate on the smaller businesses that we can help fight this and we can work with. If the bigger businesses want to take that stance, we need to stay strong and boycott them until they come down to their knees and just they have to give in to us. We've got to stay strong. We've got to stick together. The smaller businesses will not do this because they need us. So we need to boycott the bigger businesses. Yeah. Mick mówi, że to kwestia jest taka, jeśli chodzi właśnie o te wielkie firmy, prawda, że to pomysł pochodzi właśnie od tych wielkich firm, bo są równie skorumpowane jak rządy. Natomiast mniejsze firmy muszą mieć wsparcie od nas, ponieważ oni sobie nie mogą pozwolić, prawda, na takie tutaj, powiedzmy, segregowanie. Więc on tutaj sugeruje, żeby bojkotować te wszystkie firmy, które będą wymagały tych paszportów, certyfikatów i tak dalej, natomiast wspierać jakieś lokalne, mniejsze biznesy, gdzie to nie będzie używane. Tak, mamy tylko problem, że Parlament Europejski 28 tutaj u nas chyba wypada, będzie głosował już bezpośrednio ten tak zwany zielony właśnie ten cyfrowy certyfikat czy paszport szczepionkowy w konsekwencji i jeżeli potem te poszczególne parlamenty krajowe to zatwierdzą, wy już nie jesteście na szczęście w Unii, to de facto cała Europa, ta unijna będzie jakby zablokowana dla wszystkich innych, którzy tego nie będą mieli, także nawet gdyby się Brytyjczycy obronili przed tym paszportem, no to pytanie, jak będą podróżować, kiedy będzie on wymagany w Unii Europejskiej. No tak. Well, so we were just discussing here that, in European Union, they're gonna vote very soon about this idea of these certificates, however they call them, green certificates or travel certificates, vaccine. And so once this is, approved and agreed among all the countries at the European Union level, then
even if UK is not anymore in the EU, then like how are we going to travel? How we are going to live? If everywhere else there is this idea of the certificates working. So again, I just believe that we obviously this is a worldwide thing. This isn't just England. We need to just all together and stay strong as a world, and eventually. So in England, we've got people that are setting up holiday homes where you don't have to be vaccinated, hotels. There are people that are doing this, and for the moment, holidays will just have to stay in England. But I personally believe if we just stay strong as a world community, the countries affect their tourism will affect so badly that they will lose money, that they will have to lift these bans. Tak, więc tutaj Mick mówi, że musimy pozostać mocni, tak, na takim międzynarodowym poziomie, prawda? Wszyscy razem przeciwko temu pomysłowi. Tutaj, jak powiedział, w Wielkiej Brytanii już zaczynają się jakieś takie, prawda, akcje, że może być hotel, czy jakiś tam dom letniskowy, gdzie nikt nie będzie, prawda, patrzył na żadne tam szczepionki. Natomiast rzeczywiście trzeba tutaj, to jest generalnie taka międzynarodowa idea i musimy się trzymać razem. I po prostu też jest kwestia taka, że jeśli chodzi o turystykę, to te kraje, które będą, nie wiem, jakieś restrykcje wprowadzały, to na pewno też zauważą, że będą mieć mniej turystów, bo nie wszyscy będą zaszczepieni, więc też i tu pewnie będą widzieli jakieś różnice. Tutaj tak czy inaczej, zawołamy jeszcze raz, żebyś tam się u was wszyscy zebrali. Gdyby był jakiś kraj w Europie w czasie wakacji, gdzie byłoby najłatwiej zebrać się dużej grupie ludzi, czy nie widzisz potrzeby, by zorganizować coś rodzaju Europejskiego Kongresu Wolnych Ludzi, którzy po prostu pokazaliby też i wzajemnie sobie dodali otuchy i przedyskutowali możliwości współpracy, bo ta walka o wolność, ona się nie skończy wraz z wakacjami, kiedy nam trochę poluzują. Słyszymy też w Polsce o tym, że będzie czwarta fala, i czekamy na te resety finansowe, więc tak naprawdę walka ciągle przed nami. Czy takie spotkanie uważacie, tu do kolegi Jacka pytanie i do Domika, czy takie spotkanie byłoby potrzebne, korzystając z wakacyjnych tych obluzowań i możliwości delegatów z różnych krajów, skoro to sprawa międzynarodowa jest? Sam nie wiem, Jacek z drugiej Kix FM, nie wiem jak się odnieść do tego. Też pytałeś wcześniej, czy jeszcze jest możliwe, żeby zebrać większą grupę Polaków, którzy by wyszli w sobotę demonstrować. Ja to nazywam inaczej, może wyjść na spacer, dłuższy spacer w określonym miejscu. Ja bym bardzo gorąco zapraszał, bo wszystkie znaki na niebie i na ziemi pokazują, że prawdopodobnie rząd brytyjski już odpuści zupełnie. Dlaczego? Dlatego, że już Indie dogadały się z WHO. WHO już przesyłają szczepionki do Indii i już podpisany prawdopodobnie dzisiaj pakt był o to, że mogą szczepić społeczność indyjską, a tam są przecież miliardy ludzi. Więc już biznes ruszył również i w Indiach i tego im brakowało do tej układanki. Właściwie wszystkie już państwa podpisały pakt z diabłem i właściwie to, co miało się zrobić, ten wielki biznes, który powstał, a biorą w tym udział firmy, które tworzą taką koronę, prawda? Tam, wszystkie firmy, które tworzą szczepionkę. Więc one są już zaspokojone, jakby nie było. Zobaczymy, tak żeby jeszcze Mik miał tłumaczenie. Pamiętajmy, że cele finansowe to nie jedyne cele tej pandemii. Proszę bardzo. Nie jedyne. Tak. So we were discussing, there was a question, Mick, that maybe if we could, or if there's any idea like organize a Congress during the summer, like, to engage more people, more like, Europe-wide, because, like we have this action here in the UK, but taking into account that especially in summer, the restrictions will be much more eased, and then we will again probably face another kind of lockdown. There was an idea that maybe we could think of organizing kind of a bigger event that more people could join, have like presentation or kind of speech, and just like engage in this idea to just fight for freedom.
Yeah, I think if when we go back into lockdown, it will be a lot bigger, and I think more people will speak out. There are some quite big names in the celebrity world and things like that, and there are politicians that are actually starting to defend us. But I do believe that we will need to, during the summer, think up of how we go to the next level now. We do need to step up our game to bring this down. Yeah. No tak jak tutaj Mik mówił, z tego co on myśli, jak to będzie dalej, jak to się dalej potoczy, no to kwestia jest taka, że rzeczywiście jeśli będzie jakiś kolejny lockdown, to więcej ludzi będzie, jeszcze więcej ludzi będzie protestowało, że po prostu no już ludzie jakby już nie będą tak ochoczo słuchać rządu i tego, co rząd zaleca. I też mówił, że są i jacyś celebryci i niektórzy również politycy, którzy popierają ten protest, tą ideę, prawda? I tak, i myśli, że trzeba będzie jakoś wejść na następny level, w sensie na następny poziom, w tym sensie, żeby po prostu rzeczywiście to jakoś jeszcze lepiej zorganizować i będzie nas więcej po prostu. No zobaczymy, idea spotkania na pewno jest potrzebna, zobaczymy, czy uda się ją zrealizować. No cóż, naprawdę ostatnie w takim razie jeszcze zdanie od każdego z Was, w jaki sposób też, nie wiem, psychicznie, mentalnie potrzeba nam dużo radości i humoru, myślę również mimo tej opresji, prawda? Czy ona będzie się przejawiać według Was na ulicach Londynu 24 kwietnia? Mick, so how do you cope with the situation when it comes, like mentally? How do you think people will kind of maybe celebrate or will be happy to gather on 24? Just like show their enthusiasm to fight for their rights, to really overcome this kind of stress that we had during all these months of lockdown. I think that's the best part, the strongest part about protest, because it brings people together who think they were alone, and they have suffered mentally through this, and the children have suffered very badly mentally through this, being kept out of schools. So this Saturday it's a protest, but it's also a party. It's a freedom party. It's for us to come together to meet new people, to swap phone numbers, swap email addresses, and so you're not alone. So when you are feeling at that stage where mentally it's taking you down, you've always got somebody you can talk to. Mm-hmm. Więc tak jak tutaj Mick powiedział, w czasie tego protestu ludzie są razem, wymieniają się telefonami, wymieniają się e-mailami, widzą, że po prostu nie są sami przez te wszystkie miesiące, w których po prostu byli zamknięci i nie radzili sobie, to jest przecież duże obciążenie psychiczne i również dzieci, które do szkoły nie chodziły. Więc to jest taki moment, żeby po prostu wyjść razem na ulicę, zobaczyć, że nie jesteśmy sami, że takich ludzi, którzy myślą w podobny sposób jak ja, jest całe mnóstwo i po prostu teraz wychodzimy i trzymamy się razem i wspieramy się. Jasne. I też potrzebujemy też takiej prawdziwej, solidarnej Europy, zjednoczonej, ale nie w taki sposób, jak każe nam Unia Europejska, bo ich pomysł był zły i jest w dalszym ciągu zły i źle realizowany, ale taki ludzki sposób, że jak widzimy, że co się dzieje w Czechach, jak się dzieje coś w innych krajach i Unii Europejskiej, w ogóle Europy, to powinniśmy się w taki sposób jednoczyć, że tu protestujemy w Londynie, bo tam w Czechach, bo tam na Białorusi, bo tam w Norwegii coś się złego dzieje. Tak. O taką solidarność chodzi. Kiedyś Polacy przeżywali swoje wielkie chwile w roku 80, kiedy powstał taki potężny ruch. Mam nadzieję, że taki ruch powstanie teraz w skali Europy i całego świata. Co o tym myślisz już na koniec naprawdę, Mik? Dziękując Wam obu i oczywiście Ewelinie. Proszę. So Mick, yeah, we are happy to meet, to have this protest on 24 April, and yeah, the idea is that we really should be united, and we should really support each other, and remember that we're not only fighting for for our freedom, for our rights, but we all know that this is like a global problem, and we know what's happening in different countries, and basically we just fight for each other.
Yes, definitely. We're strength in numbers, and we know in England it's not just us. We know every country in the world is going through the same thing, and we just want everyone to know that we're all together. We are with you. We're with all of you. Yeah, exactly. To tak jak właśnie Emik powiedział, że rzeczywiście wiemy, że to co się dzieje, to jest sprawa międzynarodowa, światowa i w każdym, niemalże w każdym kraju jest to samo. Dlatego oczywiście wspieramy się i walczymy i nie poddajemy się. Ja dziękując przy okazji poinformuję naszych widzów, że też dzięki uprzejmości z tego, co na razie wiem, właśnie radia naszego kolegi Jacka, radia z Londynu, będziemy mogli retransmitować wydarzenia, które tam się będą działy z komentarzem bezpośrednio tutaj z NTV na kanały, prawda? Czy to dalej aktualne, Jacku? Powiedz dwa zdania. Tak jest, obiecuję ze swojej strony. Zwykle, gdy w Londynie takie rzeczy się dzieją, to będzie już trzeci raz. Myślę, że nie zawiodę i będę na miejscu. Fantastycznie. Jeszcze raz dziękujemy, jesteśmy wszyscy z Wami, jak nie fizycznie, to na pewno sercem. Mik, Jacku, Ewelino. Dziękuję ślicznie. Również Liwonko i wszyscy Polacy. I wszyscy Thank you very much, Mik, for your time. Thank you for having me. Do zobaczenia. Goodbye. Good luck. Bye. 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 Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.